Salwador, kraj o burzliwej historii i trudnej walce z przestępczością. Przez lata gangi terroryzowały mieszkańców, szerząc strach i przemoc. Gangi MS-13 i 18 były odpowiedzialne za większość zabójstw w kraju, sprawiając, że ludzie bali się wychodzić na ulicę. Rodziny cierpiały, tracąc swoich bliskich w bezsensownej przemocy. W 2019 roku władzę w kraju objął nowy prezydent Nayib Bukele, który postanowił rozprawić się z gangami. Na ulicę wysłano setki żołnierzy, którzy aresztowali ponad 70 000 członków gangów. Najgroźniejsi z nich zostali przetransportowani do nowo wybudowanego więzienia o nazwie Cecot. To ogromne więzienie o wielkości 7 boisk piłkarskich może pomieścić aż 40 000 więźniów. Więźniowie zostali osadzeni bezterminowo i bez prawa do widzeń, aby złamać struktury gangów od wewnątrz. Przekonajmy się, jak wygląda obecnie życie w Salwadorze. Zaczynamy objeżdżanie miasta od strony bogatszej, gdzie mieszkają sami bogaci ludzie, milionerzy, politycy, celebryci i tak dalej. Zatrzymaliśmy się gdzieś tutaj niedaleko, niestety blisko tych willi, gdzie oni mieszkają. Nie można podjeżdżać ze względów bezpieczeństwa. Wszędzie jest ochrona, są zazwyczaj przed willami 3 punkty kontrolne, czyli zanim podjedziesz pod jakąkolwiek willę, musisz zostać sprawdzony 3 razy. Więc nie pokażę wam za bardzo z bliska willi bogaczy, ale mogę wam ogólnie pokazać okolice, jak ładnie tutaj jest, zobaczcie. No kamera? No, okej. Słuchajcie, ludzie nie chcą tutaj się dać kamerować. Prawdopodobnie większość ludzi, którzy tu mieszka, to są ludzie z rządu, politycy, celebryci i tak dalej. Chciałem porozmawiać właśnie z jedną z kobiet, która wysiadała z auta, ale nie zgodziła się. Pewnie jest jakąś znaną osobistością z rządu albo nie wiem, albo celebrytką. W każdym razie chciałem wam pokazać, że pomimo, że jest tutaj bezpiecznie w mieście i w kraju, to i tak w takich rejonach bogatych jak tutaj, i tak wszyscy mają zasieki. Zobaczcie, tutaj nawet z prądem widać. Tam, zobaczcie, tutaj normalnie jak w więzieniu. Także grubo. No ale co się dziwić? W kraju rządziły bardzo groźne gangi przez wiele lat. Być może to wszystko było budowane jeszcze przed oczyszczeniem kraju z gangów. They are Jehovah's Witness. Yeah? These ladies? Yeah. Okay, how do you know? The way that they look. dress? Yeah. Na każdej dzielnicy w mieście, czy to bogatej, czy na biednej dzielnicy, znajdują się, można powiedzieć, coś w rodzaju getta. Czyli w tych dzielnicach są utworzone lokalne społeczności, które przyjechały kiedyś z biednych wiosek spoza miasta i zamieszkały, osadziły się w danym rejonie i do dzisiaj są. I to nie ma znaczenia, czy to jest na biednej, czy na bogatej dzielnicy. I właśnie nadal znajdujemy się na bogatej dzielnicy, ale w okolicy, gdzie mieszka biedna społeczność, która wyemigrowała z miast czy z wiosek spoza stolicy i zamieszkali tutaj. A tutaj jest jakiś lokalny market. So this is local market for the community. Exactly. Who live here. It happened on Sunday. Okay. So the market comes to the people. Okay. What's she selling? What is this? Chocolate. And this? Tamarindo. Ah, tamarindo. Ah. Yeah. Are from here. Hey, good morning. Good morning. Good afternoon. Hey, my friend. What do you want to say? Hey, my name is Albert. Hey, mi respeto para ustedes. Somos amor y paz, antiguo, ¿verdad?
Ahí está. ¿La Virgen de Guadalupe, mire? Lo queremos mucho, la verdad. Amor y paz. Peace and love. Peace and Peace love. and love. Peace and love. Amor y paz. Okej. I see you too. W Salwadorze są dwa wulkany. Wulkan, który się nazywa tak jak kraj, Salwador, i jeszcze drugi wulkan, Santa Ana. Santa Ana jest dosyć daleko stąd, poza tym nie da się tam autem dojechać do samego końca i trzeba by było iść jeszcze przez jakieś 2-3 godziny na piechotę, więc ja nie mam tyle czasu. W związku z tym postanowiłem pojechać na ten bliższy wulkan. Weszliśmy na samą górę właśnie. Nie powiem, że nie było ciężko. Jesteśmy przy samym kraterze. Zaraz wam pokażę. It's about 200 stairs. Nie? Tak wygląda w całej okazałości krater wulkanu w Salwadorze. Szerokość około 1,5 km. Głębokość podobno 500 metrów, ale wydaje mi się, że więcej. Zobaczcie. Przyjechaliśmy właśnie na jedno z biedniejszych dzielnic stolicy Salwadoru. Znajdujemy się w miejscu, gdzie jest wjazd na tę dzielnicę. Ta dzielnica już jest bezpieczna, zabezpieczona przez policję. Tu jest nawet napisane. Ale powiem wam coś ciekawego. Jeszcze zanim prezydent Bukele przejął władzę w kraju, tutaj przyjeżdżali ludzie kupować narkotyki. Tu z tamtej strony było bardzo dużo dealerów narkotykowych. I tak, wjeżdżałeś tędy samochodem, jechałeś naokoło, podjeżdżałeś z tamtej strony, otwierałeś szybę, mówiłeś jakie chcesz narkotyki i ci podawali. Czyli było takie drive-thru, tak jak do McDonalda. Jest to rejon nadal dosyć biedny, ale bezpieczny. Policja cały czas tutaj stoi, jest dużo żołnierzy uzbrojonych i tak dalej. Także chodźcie ze mną, porozmawiamy z lokalnymi mieszkańcami i zobaczymy, co mają do powiedzenia. Let's go this way maybe. So you see there's a soldier. Soldier with the gun, yeah? Yeah, they are all over. Because it's so easy to get high here. Yes. Hello. Él es un youtuber. Pregunta amablemente si puede opinar. No. No hay problema. No problem. Entiende, gracias. Okay. No ale broń mają konkretną. They don't want to talk. Yeah. Nie chcą rozmawiać w ogóle przed kamerą. Dobra, nieważne. Idziemy dalej. It's so easy to escape. It's so easy Yeah. to hide. Yeah, so many apartments here. Yeah. So that's why we have still the soldiers and Yeah, police just to protect. right here. It's a river. Wow. How is life here now? Do you feel safe here? Ah, you speak English? Yeah. Yeah. Nice. Tu tarea. No problems here, no shooting, no gangs, nothing. How long is the peace here now for? Desde que President Nayib Since the president. Okay. Police is looking after this area every day. What are the current problems here and what would you like to be changed here? The only thing that he's looking for and he is willing to have is a park for the kids, because they have been asking to the mayor or to the authority, but it seems that they haven't done anything to bring a park here. That it will be nice because there are a lot of kids. What's the name of the mayor of the area? It's Duran, Mario Duran. Mario Uran. Mario Uran, we would like to have park for the children here, please. Please, por favor. Most of the people who live here, they have a job or there is problem with the job? It's enough work. Almost all of them. Everyone can have the work if they want to work, yes? O si no, trabajan directamente en la casa.
vendiendo cosas como tortillas, pupusas. Okay. Mi papá es sastre, trabaja ahí en la casa. Okay, so all the drug dealers are gone now in the prison. Okay. Ten teren tutaj jest nadal ogrodzony z tego względu, że prawdopodobnie tutaj mieszkał dealer i jest śledztwo nadal prowadzone w tym rejonie. Tylko nie wiem, czy z tej strony nie można przechodzić. Także policja nadal wyłapuje tutaj członków gangu, dealerów i tym podobnych. Hola, how old are you? Camila. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años? 8 años. 8. 8 years old. 8 years old. You going to school here? You going to school? ¿Vas a la escuela? Sí, Okay. Sí. ¿Qué grado estás? segundo. She's in second grade. Second. And you? W Salwadorze obowiązuje jedno z najsurowszych praw aborcyjnych na świecie, zakazujące aborcji we wszystkich przypadkach. Zgodnie z obowiązującym tutaj prawem, aborcja jest całkowicie zakazana i karana, bez wyjątków, nawet w przypadku gwałtu, kazirodztwa czy zagrożenia życia matki. Kobiety mogą trafić do więzienia nawet za poronienie, średnio od 30 do 50 lat. Idąc ulicami stolicy, postanowiłem zapytać lokalnych mieszkańców o ich opinię na ten temat. What do you think about many women who are in prison now here because they've been suspected of miscarriage or abortion? Mi opinión es que ahí siento yo que estoy en... sí, a veces sí entiendo, estoy ahí en las dos partes porque en algunos casos a veces la economía, el sistema financiero no lleva para tener un niño porque cuesta. Y sí respeto las dos partes. So you think the law is too tough? Should be less tough than it is now? Because, you know, some women are in very bad situation. And now we get a new law that the father and mother has to do a family. I mean, if you have a relationship with one of these women, so you are responsible if you have a kid to go to the city there and give your last name to the child. Okay. All right. So now, if you don't do that, if you just going away and you don't take the responsibility of that child, so you get in trouble. Yeah, what trouble? Can I go to the prison for this? You go to the prison, yeah. Because you gotta basically give support, support. You got to give like certain of money for that child in order that that person can raise the child. Okay. W centrum stolicy znajdują się 3 skwerki. Teraz przyszedłem na ostatni skwerek, na którym są sami emeryci. Zobaczcie. Setki ludzi. Dojeżdżamy właśnie do najniebezpieczniejszej dzielnicy w całym Salwadorze. Znajduje się niedaleko stolicy, jakieś 30 minut samochodem od stolicy. Przez ostatnie 20 lat była to najniebezpieczniejsza dzielnica. Nazywa się La Campanera. Jak sobie wpiszecie w Google gdzieś, czy na YouTubie nazwę La Campanera, zobaczycie filmy z tej dzielnicy. Obecnie nie jest aż tak źle, ale przez ostatnie 20 lat nikt z zewnątrz nie miał tutaj wstępu. Jest tylko jedna droga wjazdowa i tą samą drogą można wyjechać. Na końcu tego miasteczka jest ślepa uliczka i nie da się wyjechać, dlatego że to miasteczko jest otoczone z rzeką dookoła i po prostu nie da się wyjechać samochodem. Musimy opuścić szyby, bo mamy przyciemniane, po to, żeby ludzie z zewnątrz, którzy tam mieszkają, widzieli, kto jedzie, żeby nikt nie miał wątpliwości. Ja cię kręcę, zobaczcie, ile jest żołnierzy tutaj. Szok. Zobaczcie. Ja cię kręcę. Sprawdzają wszystkich. Jesteśmy już na terenie tej słynnej dzielnicy La Campanera. Tak jak widzieliście na początku, żołnierze są. Ta ulica jest bardzo długa. How long this street is? Easily about
2 kilometers at 2 least. kilometers. Yeah. Gdy gangi tutaj działały, pewnie nadal działają w ukryciu, ale gdy wcześniej działały dosyć mocno w tym rejonie, gdy kogoś zabili, to wyrzucali na końcu ciało właśnie do tej rzeki, na samym końcu. A powiem wam coś jeszcze bardzo mocnego. Ogólnie to, co prezydent teraz tutaj wyprawia, to jest niewiarygodne w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. A mianowicie wprowadził tak mocne prawo skierowane do gangów tutaj, żeby ich wszystkich wyplenić w ogóle z tego państwa, że każdy, kto okaże jakiekolwiek sygnały, znaki powiązania z gangiem, zostaje aresztowany i to na bardzo długo. Ostatnio jakiś młody dzieciak, nieletni, w szkole, gdzieś tam w jakimś zeszycie napisał czy narysował jakieś znaki, logo gangu i zobaczyli to nauczyciele i wówczas aresztowali go i poszedł do więzienia. Od 12 roku życia może zostać aresztowany tutaj za jakiekolwiek czynności, które będą oznaczać, że jesteś powiązany z gangiem. Zobaczcie. Widzicie? Jest tutaj grubo. Przez ostatnie 20 lat działały tutaj gangi. Głównie działał gang 18. Let's walk. Gang o nazwie 18, nie MS-13. MS-13 działał w innym rejonie. Nie wiem, na ile to jest bezpieczne, ale wchodzimy w boczne alejki, gdzie mieszkają mieszkańcy, zapewne rodziny członków gangu. Przed chwilą tam poszli żołnierze, więc może się nic nie wydarzy. W każdym bądź razie chcę wam pokazać, jak żyją tutaj ludzie. Ta miejscowość jest podzielona na wiele takich alejek jak tutaj. Setki alejek jest tutaj dookoła z dwóch stron, a po środku jest ulica główna. I tu jest bardzo łatwo się ukryć tym członkom gangu. Zobaczcie, zasieki. Zobaczcie, jaki piesek. Dobra, idziemy. Que acá el amigo es un youtuber de Polonia. Está visitando por primera vez. Entonces él quiere hablar. Todo el mundo ha hablado cosas. When the gangs has been removed from here? Hace como 4 años. Cuando... Anything happened recently? Any more shooting, killing here now? No, gracias a Dios no. Hasta ahorita nos hemos mantenido, digamos, felices en el aspecto de pandillas. Claro. Ahorita el problema es el gobierno. But now the problem is with the government, the actual government, the current government, because they're trying to sell an image of El Salvador different to the reality. Okay. That people is living in a certain way here, Okay. but the government is trying to sell it like everything is alright. When Okay. still we have a lot of issues to solve. So, what is the reality now here? Parte uno es lo económico, la canasta básica se ha elevado bastante y aparte de eso, que, o sea, el sueldo de nosotros, el básico o el mínimo, como se le dice en El Salvador, es de 365, pero ellos están ganando más de 1.500, 5.000 dólares y ellos no se ponen en el lugar de nosotros. Se supone que ellos trabajan para nosotros, por lo tanto ellos tendrían que ganar menos que nosotros. Y en cambio ellos están aumentando, están sacando, digamos, viáticos para gastos que corresponden o corresponderían igual que nosotros, porque con 365 que nosotros ganamos, nosotros tenemos que pagar impuestos, casa, luz. En cambio ellos, aparte del sueldo, agarran una comisión extra como viático. So, what solution do you see? What do you want the government to change to make your life easier in this neighborhood? ¿Qué podrían hacer el gobierno? Hacer un intercambio, que ellos vengan a vivir nuestra vida por 2 meses y que sientan la presión que nosotros sentimos a como ellos viven. When the gangs was here, did they give some job to the local people? En cierta forma mantenían un orden. Okay. Un orden, porque sí, hay que ser justo, pa. Pero igual, o sea, siempre nos perjudicaba porque por lo menos nuestras familias no podían llegar a cualquier lugar, porque no podían. El gobierno sí ha hecho buenas cosas, pero nosotros estamos pagando por ello. Claro. Zobaczcie, tu się znajduje jeden z domów jakiegoś członka gangu, opuszczony.
Zobaczcie. Każdy członek gangu, który został tutaj złapany, zostaje w więzieniu do końca życia, a jego dom staje się ruiną. Także taka przyszłość czeka każdego członka gangu z Salwadoru, który jeszcze nie został złapany. Tutaj wyrzucano zwłoki zabitych ludzi. A tutaj ludzie mieszkają normalnie. How is life here now? ¿Qué tal ahorita la están pasando aquí? ¿Tranquilo? Pues tranquilo, Good? Qué bueno. con calor. Safe? Is safe here? Es tranquilo. Está mucho mejor ahora, ¿verdad? Sí, mucho mejor. Yeah? Much No better problem. now. Much better now. Sí. No gangs anymore. No más, los muchachos no están ya tanto acá. No, The water here in the house? ¿Tienen agua, servicio de agua acá? ¿sí? See? Sí. You remember the tough time here when the gangs were here? Sí. See? Sí. Tell me some story, dangerous story happens to you. ¿Alguna situación así que le haya pasado? Fea. Muchas. A la she said a lot. Something happened to you or to your family? ¿Le pasó algo a usted o a su No, familia? no, nunca, no. Como siempre apartados nosotros. Por eso que me gusta verificar. Ah, ok. Sí, porque siempre, Ok. no podíamos estar así como ahora. And Okay, before they can even stand right here outside. no, someone was killed from your friends. ¿Alguno de sus vecinos lo sacaron de aquí? A todos. All of this them? killed? The gang member? They, This is gang members' houses. yeah. Tutaj wcześniej mieszkali członkowie gangu o nazwie 18. Także jak sami widzicie, najniebezpieczniejsza dzielnica czy miejscowość w całym Salwadorze wcale nie jest aż tak niebezpieczna, jak była wcześniej. Sami widzieliście, ludzie normalnie żyją, rozmawiają ze mną, nikt się nie boi wyjść. Wszędzie mnóstwo tutaj jest żołnierzy. Rozmawiałem przed chwilą z żołnierzami, którzy mi powiedzieli, że nie chcą przed kamerą rozmawiać, wypowiadać się, mówić, czy jest bezpiecznie, czy nie, dlatego że cały czas trwa tutaj zamiatanie po gangach. Nadal są podobno członkowie gangów, którzy się ukrywają i oni próbują ich stąd wyłapać i wszystkich do więzienia wrzucić. What's your name? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Para inglés? No. No? ¿Cuál es tu Messi. nombre? Messi. Inglés. What's your name? Messi. Michael. 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 Who you want to be when you will be older? No, cero. Cuando seas más grande, ¿qué quieres ser? Bucero. Bucero. He wanna be a bus driver. Bus driver. Bus driver. Bus driver. Drive. Nie wiem, czy mi się udało to nagrać, czy nie, ale był tam jeden człowiek, który tylko zobaczył mnie z kamerą, to od razu uciekł do środka. Po twarzy było widać, że to chyba był członek gangu. Każdy, kto jeszcze nie został tutaj aresztowany, musi się ukrywać, musi być czujnym, dlatego że jeżeli złapią kogokolwiek i posądzą go o to, że jest w gangu, to od razu idzie siedzieć do końca życia. Wyobrażacie sobie to? Taką sytuację? Bueno. Do you want to go to Barcelona to watch the game? ¿Te gustaría ir a ver al Barcelona allá, a España? Yes. See? What is your dream? What is your dream? ¿Cuál es tu mayor sueño en la vida hasta ahorita? Tener $5 en manos. Wow. Nunca What he said? To have to have $5 in his hand. Wow, you never had $5 in the hand? ¿Nunca has tenido $5 en tu mano? Never? No? What would you buy for $5 then? What would you ¿Qué buy? te comprarías con $5? Comida. Food. Food? Did you eat anything today? ¿Se has comido algo hoy? Yeah? ¿Desayunaste? ¿Almorzaste? What did you eat today? ¿Qué comiste hoy?
Frijoles. Let's go inside. Idziemy zakupy zrobić do sklepu. Okay, let's go. Choose whatever you want. This? How much? Última cosa. And this? One more. Okay, take this. Okay. Se lo voy a regalar a mi mamá del Día de la Madre. Okay. So, can you repeat? He's taking this bag to his mother. The last Friday we celebrate Mother's Day here in El Salvador, so he's taking this bag as a gift to his mother. Okay. So let's then go and buy some flowers. No flower shop is open now. No here. No here. No. We can ask, but I No. don't think they have something. Okej. No niestety nie kupimy kwiatów jego mamie, ale i tak myślę, że tam jakieś ciastka chyba kupił zapakowane w kokardkę, więc myślę, że to będzie fajny upominek dla jego mamy. Widzicie, jak dzieci tutaj w takiej biedzie mieszkają, a jednak okazują miłość i szacunek dla swoich rodziców. Nie wszędzie tak jest. Takie życie. Na zdrowie. Na zdrowie! Na zdrowie. Na tym kończę mój vlog z Salwadoru. Także dziękuję wszystkim tym, którzy pozostali ze mną do końca i oglądali wszystkie moje vlogi z Ameryki Centralnej. Do zobaczenia wkrótce z kolejnego kraju.